Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie BeamNG Drive na mapie Polish Roads. No ale nie do końca, bo jest to remaster mapy Polish Roads, który był udostępniony na platformie Facebook na grupie o nazwie BeamNG Drive Polska. Aktualnie już chyba nie jest on tam dostępny i generalnie go wykonał niejaki pan Miłosz w sumie już sporo czasu temu i dlatego też już nawet ta mapa ma jakieś ubytki w teksturach. I dziś mamy taką ładną ładę z modyfikacji paczki Taspak, która właśnie dodaje rosyjskie samochody, no aczkolwiek na włoskiej licencji, ale zrobione na podstawie chyba Ibiszu Miramara. Dzisiaj będziemy spróbowali tak sobie przybliżyć tą mapę, mniej więcej ją ocenić, na jaki jest poziom. Pierwsze co mnie tu przykuwa moją uwagę, wysokie strasznie krawężniki. Czekajcie, bo tam coś się pali, a tu widzę jest też, o taka, o Jezu. Ciekawa bardzo antena satelitarna, tam jest jakiś śmietnik, ty, pokaż mi to. Patrzcie, to jest jakiś nawet, aha, jest się ognisko pali. Ojejku. No nie wiem, moim zdaniem trochę za dużo jest tego dymu, ale no cóż. Kostka, która nie ma dźwięku jeżdżenia po kostce. Spójrzcie, tutaj nawet mamy flagę Polski. Ona jest, nie wiem, obiektem dynamicznym albo coś. Rusza się? Chyba niekoniecznie. Za to dynamicznie możecie dokonać zakupu na hostingu iallinone.pl, gdzie macie do wyboru Minecrafta 5M bądź BeamNG Multiplayer, czyli BMMP, gdzie za bardzo przyzwoitą w dzisiejszych czasach opłatę miesięczną możecie zakupić sobie dany pakiet do wcześniej wymienionych gier. Dodatkowo przy zalogowaniu z linkiem w opisie otrzymujecie 25% zniżki na doładowanie portfela. Mam nadzieję, że taka promka ci się przyda, a my wracamy już do dalszej części materiału. Z tego co mi wiadomo, ta mapa chyba nie ma pozwolenia na taką pełną publikację, czyli tak jakby ona trochę nie ma prawa istnieć jednocześnie, bo właśnie też dlatego nie będę dawał linku do tej mapy w opisie. Poza tym, że właśnie ta mapa nie ma pozwolenia na publikację, to możliwe, że twórca sobie nie życzy na jakieś tam szersze jej rozsyłanie. Bo z tego co pamiętam, Carkiller tam napisał, żeby się zgłaszać do niego w razie tam, nie wiem, jakiejś chęci naprawy tej mapie. O matko, o panele, ty. Coś podobnego było na tej wersji, co jest na repo. Teraz już takiego czegoś nie ma, bo to naprawdę komicznie wyglądało i mi to się nie podobało osobiście. No więc ta wieś taka jest dość taka średniawa, szczególnie ten dym jest tutaj jakiś taki... Co to jest? No way, tu są kury. O Boże, jakie one mają przepiękny model. Co widzę, one strasznie FPS-y zabierają, albo to ten dym, albo to one tak naprawdę, nie? Tu jest w ogóle jakiś kurnik też wymyślny. Co? Jest znak piastów, spoczko, ale tutaj jest autentycznie strefa zamieszkania. Jedyna droga przebiegająca przez wieś i ona ma strefę zamieszkania. I trzeba przepuszczać... Przepraszam, co? Skoro każą, to jadę. Kto tu wpadł na pomysł, żeby dać w obie strony strzałki? To są tak strasznie poszerzone drogi, jak w Rumunii, albo jak na tej mapie Countryside in Poland, do której też bardzo dawno temu film nagrywałem. Poczekajcie. Ta droga... Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Patrzcie, jakby ktoś był na tyle kreatywny i chciałby mu się coś takiego zrobić na tej mapie, to ta droga mogła być obwodnicą całej mapy dosłownie. Tutaj jest idealnie miejsce na kolejny samochód. To jest na 4-pasmówkę idealne. Tutaj w ogóle co się stało? Aha, bo tu jest... What? Ta linia tu nie ma prawa bytu chyba. Gdzie w Polsce macie linię, tak właściwie warunkowego zatrzymania, za znakiem ustąp pierwszeństwa. Też już... Co tu tyle dymu jest? Panie, nie za dużo? Ale tu musi zżerać zasoby strasznie, no. Kurde. Tu zrobił stację benzynową. Spoko. Ale te panele, co to jest, ja się pytam. No to są polskie znaki... Nie wiem, z ETS-a chyba, z jakiegoś, nie wiem, promotca z tych map polskich całych. Tutaj w ogóle co to jest? Jakiś rynek na zajezdni autobusowej? Tutaj w ogóle to pozostało chyba wszystko tak samo jak było domyślnie na mapie. No tutaj jest taki wokół parking i tutaj na tej mapie nie ma tej drugiej części wieczorki, jest tylko jakiś przemysł. Czemu tu jest bramka z autostrady? To jest jakaś budowa, okej, no spoko. I ten dym, no za dużo tego dymu, no. Nawet nie ma soundtracka budowy żadnego. Czekaj, naprawdę? Czemu to jest? Wjeżdżasz do osiedla, od razu masz strefę zamieszkania. Co jest? Czemu tak jest? Tutaj też tak jest? Autentycznie tutaj jest strefa zamieszkania. Czekaj, jestem ciekaw, czy strefa zamieszkania jest też w takim razie na... O, jak tu pusto, boju. Jak ja dawno nie widziałem tej drogi takiej pustej, nie? Ej, serio, tu jest strefa zamieszkania. Czekaj, czyli naprawdę tu sobie pieszy może przejść, bo może XD, lol. Ale wróćmy sobie jeszcze na sekundę w te rejony. I chcę sprawdzić jedną rzecz, ponieważ na mapie jeszcze od Carkillera był taki błąd tutaj, gdy się podjechało w te miejsce. Gdy sobie wleciałeś na pełnej do jeziora, to tutaj się kończyło...
No dokładnie to się działo, no. Nie ma to jak nie naprawić błędów, a dodawać detale, nie? Wieczorka tutaj poza samym przejazdem tym i jakimiś tutaj dojściami do tych wejść bloków, to się jakoś mocno nie zmieniła. A na 25-lecia też poza tą drogą, poza nią się tu niewiele zmieniło, tak naprawdę. Co tu robi taka reklama? Wszystkie te reklamy są z neta, z tego co widzę. Poza tą z Bima oczywiście, bo to z Bima. A bo to jest ten cały garaż z naprawionym... What? Czemu z tej strony drzwi są zamknięte, a z tej otwarte? W ogóle patrzcie, tutaj jest taki garaż, nie? I załóżmy, że tu jakieś ciężarówki wyjeżdżają. Naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby stąd wyjechać, bo to jest tak dość wąsko. Co my tu mamy? Coś no tekstur. A, tu fotoradar jest, ty. A ciekawe, czy działa. 70. Nie złapał, może trzeba szybciej jechać. D105? Nie, nie działa ten fotoradar. Właśnie, nie jechaliśmy autostradą. Fajny no tekstur znikający gdzieś tam w oddali. A, co tutaj się dzieje? Czemu tu jest turboburger? A dlatego tam chyba były reklamy turboburgera. Tu się turboburger buduje, ale tu chyba klasycznie miała być po prostu droga budowana, czy tam remontowana, a nie turboburger. Ej, w ogóle spójrzcie, to jest jakiś blok taki industrialowy. Co on tu robi? O co chodzi, ty? Jest drzewo w środku tego domu. Czemu tu jest w środku mniejszy dom? W ogóle co ten dom w ogóle robi nad tym jeziorem? Ja mam pytanie takie. Drzwi po prostu do wyskoczenia na główkę. I te drzewa w tym, i to drzewo w tym domu, krzaki też są w tym domu, co one tutaj robią? Garaż bez dojazdu żadnego tutaj. Drugi garaż bez dojazdu żadnego tutaj. Nie potrafię znaleźć logicznego wyjaśnienia, dlaczego ten budynek się w ogóle znajduje tutaj. Zobaczcie w ogóle tutaj. Tutaj mamy drogę główną. Tutaj również, że ta droga, dosłownie wjazd do osiedla jest drogą główną. To już w ogóle też się nie trzyma kupy żadnej. Jako iż tutaj to jest jeszcze jakoś do przebolenia może. Chociaż dla mnie nie. To tutaj chyba bez dwóch zdań te znaki pomagały stawiać panu Miłoszowi kury. No, w tym momencie lecimy najbardziej główną, jaką może być drogą na całej mapie, nie? Wszędzie mamy tutaj pierwszeństwo. I potem się okazuje, że nagle tu już musimy ustąpywać pierwszeństwa, nie? To jest jedyny ustąp pierwszeństwa. No, mam nadzieję, że jedyny. Na całą tą główną tutaj drogę. Jedyny plus tej całej mapy, że mają tutaj drzewa PBR w sumie. To jest tyle. Cały ten tor do driftów tutaj też się niewiele zmienił. Droga tutaj chyba jest jak droga, nic się niewiele zmieniło. Hej, wcześniej tego nie zauważyłem, ale ten dom, praktycznie, ten dom, to druga warstwa dachu to są panele słoneczne. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Czekajcie, ja to muszę naprawić. Czemu to jest bloczek w blenderze zrobiony? Nałożona tekstura na niego. Tak, czy to jest naprawdę reklama.de? Ja chcę zobaczyć te inne reklamy. Bo ja chciałem tylko te panele sobie przesunąć, żeby na nie nie patrzeć. Gdzie jest jakaś druga reklama? Weź mnie pokaż. Tak, to jest chyba to samo. Jacie. Reklamy na tej mapie to są oteksturowane bloczki w blenderze dosłownie. Chłop postawił kloca i je oteksturował. Przyjrzyjmy się tej wiosce całej, Cebulka. Bo w sumie tutaj jeszcze tak nie byliśmy sobie, dlatego ja sobie pozwolę, postawić tutaj naszą ładziochę. Mamy tutaj ograniczenie do 30. No dobra. Strefa zamieszkania nasza już. Czekajcie, nie. Ja muszę to sprawdzić. Czy to też jest bloczek w blenderze? Tak, to jest bloczek w blenderze. I to z dwóch stron postawiony nawet. Faktycznie, patrzcie, w tej wsi są bramy zrobione tak, żeby można było sobie wjechać na posesję. Ciekawe czemu tak w Cebulówku, w Piastowie tak nie było, bo Piastów to jest to całe countryside, tylko wersja tej mapy. Dobra, no to sobie tak poprzeglądajmy już tu na F8, bo co, na tej wsi już chyba zbyt wiele nie znajdziemy. Zresztą ciekaw, czy ta mapa ma jakieś easter eggi, bo prawdopodobnie tamten budynek, ten blok przy wodzie to mógł być jakiś easter egg. No ale nie złapałem go trochę. No ale brakuje tutaj jakiegoś takiego przyłożenia większego do technicznej sprawy, jeśli chodzi o mapę, no bo FPS-y tu w niektórych miejscach naprawdę świrują. Ja wiem, na repozytorium wersji ta optymalizacja też nie jest najlepsza, ale tam są detale, a tutaj nie ma. No zobaczcie, jedziemy sobie właśnie w 40 FPS-ach przez ulicę, która się absolutnie nic nie zmieniła od tego, co Carkiller wydał. Plac manewrowy, bo tu nas jeszcze nie było. Co tutaj się zmieniło? Jest... Dobra, tu górka jak górka, jest parkowanie prostopadłe, parkowanie, czy łuk, komis samochodowy jako Word, coś takiego, no to jakiś, nie wiem, Dodge Charger V8, nie? I nie wiem, to raczej nie wygląda jak samochód, na którym by się zdawało egzamin na prawo jazdy. Chyba myślę, że mniej więcej gdzieś tutaj sobie obejrzeliśmy tą mapę.
Mapa waży 1,1 gigabajta, także no dla mnie ta mapa niczym wybitnym nie jest, nawet wręcz przeciwnie. Dlatego postawię solidne 3 na 10. Żeby nie było, że to jest totalnie randomowo postawiona ocena, to uzasadnię postawienie każdego punktu z osobna. No to pierwszy punkt, że wieś Piastów ma dość dużo detali, no niekoniecznie może tam trafnych, ale no ma. Wieś Cebulka też naprawdę dużo ma detali, jakoś tam nawet się prezentuje. Jest ok. No i trzecia, że drzewa mają PBR. Tak naprawdę nie zasługują na żadne punkty te jakieś tam poboczne budynki, bo one są po prostu tak nieprzemyślanie i źle ułożone, że to wręcz idzie na minus. Także no jest ta ocena dość tam dobrze uzasadniona, nie przypominam sobie, żebym coś dzisiaj jeszcze poza tym pochwalał na tej mapie. No i co, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przekierowuję do filmu, który za chwilę pojawi wam się po lewej stronie na ekranie. Zapraszam również do zakupienia wspierania, ponieważ macie tam różne bonusy. Dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, no i cześć!